Komisja Europejska zamierza wykorzystać cła do ochrony europejskich producentów stali. Unia Europejska rozważa wprowadzenie kolejnych ograniczeń w przemieszczaniu się rosyjskich dyplomatów. Były premier Francji uważa, że Emmanuel Macron powinien ustąpić z funkcji prezydenta. Zdaniem szefowej duńskiego rządu Stany Zjednoczone nie zrezygnowały z planów przejęcia Grenlandii. Burmistrz niemieckiego miasta w ramach oszczędności zaproponował sprzątanie szkoły przez uczniów. Holenderski producent chipów krytykuje Komisję Europejską za nadmierne regulacje. Środa, 8 października to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Komisja Europejska zaproponowała wykorzystanie ceł do ochrony europejskich producentów stali. Branża ma coraz poważniejsze problemy z wytrzymaniem konkurencji spoza Unii Europejskiej. Plany najważniejszego unijnego organu wykonawczego obejmują zmniejszenie o połowę ilości stali nieobjętej cłami. Opłaty w wysokości 50% byłyby nakładane na produkty spoza wspólnoty po przekroczeniu określonego limitu. Komisja Europejska proponuje, aby wynosił on 18 300 000 ton stali rocznie. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w swoim komunikacie zapowiedziała ochronę europejskich producentów. Jej zdaniem branża stalowa w Unii Europejskiej ponosi straty z powodu znacznej nadwyżki światowych mocy produkcyjnych. Niemiecka polityk zamierza kontynuować współpracę z przedsiębiorstwami działającymi w tym sektorze przemysłu. Kooperacja ma doprowadzić do stworzenia zupełnie nowych miejsc pracy i do zabezpieczenia firm przed pozaeuropejską konkurencją. Sprawa ta ma być także omawiana z partnerami handlowymi Unii Europejskiej z innych rejonów świata. Według Komisji Europejskiej branża stalowa na kontynencie wykorzystuje tylko 67% wszystkich swoich mocy produkcyjnych. OECD szacuje, że w przyszłym roku światowa nadwyżka stali wyniesie blisko 720 milionów ton. Za nadprodukcję odpowiadają zwłaszcza huty z Chińskiej Republiki Ludowej, która zapewnia swojemu sektorowi przemysłowemu wysokie państwowe dotacje. Unia Europejska rozważa wprowadzenie nowego rozwiązania utrudniającego podróże po kontynencie dyplomatom z Rosji. Musieliby oni wcześniej informować państwa członkowskie wspólnoty o swoim przyjeździe. Do nowej propozycji Komisji Europejskiej dotarła telewizja Euronews. Znalazła się ona w projekcie kolejnego pakietu sankcji mających uderzyć w Rosję. Zgodnie z planami unijnego organu wykonawczego rosyjscy dyplomaci musieliby informować poszczególne kraje o swoim przyjeździe. Powiadomienie powinno zostać wysłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, a także określać używany środek transportu oraz zawierać datę i punkt wjazdu lub wyjazdu. Przyjęty w ubiegłym miesiącu 18 pakiet sankcji nie przewidywał obostrzeń wobec pracowników rosyjskich służb dyplomatycznych. Unijne państwa członkowskie skupiły się wówczas na tamtejszym sektorze energetycznym. Same decyzje o wydaniu zezwolenia lub odmowę wjazdu podejmowałyby poszczególne kraje. Zdaniem Euronews wytworzyłoby to asymetrię działań, ponieważ część państw podchodzi sceptycznie wobec planu Komisji Europejskiej. Uważają one, że konieczne jest utrzymywanie relacji dyplomatycznych z Rosją. Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow zagroził adekwatną odpowiedzią na założenia kolejnego pakietu sankcji wobec jego kraju. 19 projekt obostrzeń będzie omawiany dzisiaj. Słowacja nie zgłasza zastrzeżeń wobec jego zawartości, ale oczekuje realizacji wcześniejszych obietnic Komisji Europejskiej. Miała ona finansowo zrekompensować Słowacji skutki odcięcia od rosyjskich paliw kopalnych. Były premier Francji Edouard Philippe uważa, że prezydent Emmanuel Macron powinien ustąpić ze stanowiska. Ma on nie być już w stanie poradzić sobie z pogłębiającym się kryzysem politycznym w kraju. Philippe był pierwszym szefem rządu powołanym w trakcie prezydentury Macrona. Pełnił on swoją funkcję od 2017 do 2020 roku. Teraz centroprawicowy polityk twierdzi, że jego były zwierzchnik powinien zdecydowanie przejąć inicjatywę albo ustąpić ze stanowiska głowy państwa. Natychmiastowa rezygnacja Macrona oznaczałaby konieczność przeprowadzenia przedterminowych wyborów prezydenckich nie później niż 35 dni od złożenia przez niego urzędu. Zdaniem byłego szefa francuskiego rządu obecny prezydent powinien ustąpić ze stanowiska po uchwaleniu przez parlament budżetu na przyszły rok. Wówczas mogłaby odbyć się nieco spokojniejsza kampania wyborcza. Sam Philippe zamierza ubiegać się w najbliższych wyborach o najwyższy urząd w państwie. Według sondaży w drugiej turze zmierzyłby się on z kandydatem nacjonalistycznego Zjednoczenia Narodowego. Portal Politico twierdzi, że zdystansowania się od Macrona oczekiwało ugrupowanie kierowane przez Philippa. Były premier stoi obecnie na czele centroprawicowej partii Horyzonty. W poniedziałek rano kryzys polityczny we Francji pogłębił się w związku z rezygnacją premiera Sebastiana Lecornu. Do środy wieczór otrzymał on od Macrona czas na przeprowadzenie rozmów ostatniej szansy w celu uzyskania poparcia dla nowego gabinetu. Stany Zjednoczone nie rezygnują z przejęcia kontroli nad Grenlandią. Premier Danii Mette Frederiksen uważa, że amerykański prezydent Donald Trump będzie dalej dążył do realizacji swoich planów.
Na początku roku nowa administracja Białego Domu wprost mówiła o konieczności przejęcia duńskiego terytorium zależnego, uzasadniając taki krok koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa samej Ameryce. Wyspę odwiedził wiceprezydent USA J.D. Vance, a Trump wielokrotnie powtarzał swoje groźby. Sytuacja zmieniła się w ostatnich miesiącach. Amerykańskie władze przestały poruszać temat Grenlandii. Szefowa duńskiego rządu uważa, że zagrożenie mimo to wciąż pozostaje realne. Frederiksen w przemówieniu skierowanym do duńskich parlamentarzystów powiedziała, iż Dania i jej terytorium zależne wcale nie mogą odetchnąć z ulgą. Kwestia przynależności wyspy powinna jeszcze powrócić, czego obawiają się wciąż sami mieszkańcy Grenlandii. W opinii premier Danii, licząca 60 000 osób, populacja cały czas żyje w strachu, bo boi się interwencji ze strony sąsiedniego mocarstwa. Zapowiedziała ona dalsze wsparcie dla Grenlandii. Dania chce, żeby wyspa sama zdecydowała o swojej przyszłości i nie zamierza dać się zastraszyć Stanom Zjednoczonym. Frederiksen określiła potencjalną amerykańską inwazję mianem ewidentnego zła. Telewizja Euronews podkreśla, że Dania zaczęła zwiększać nakłady na inwestycje w grenlandzką infrastrukturę obronną. Duński minister spraw zagranicznych Lars Løkke Rasmussen wciąż uważa amerykańską interwencję militarną za mało prawdopodobną. Burmistrz niemieckiego miasta Schwäbisch Gmünd Richard Arnold zaproponował, żeby w ramach oszczędności uczniowie szkół sami sprzątali sale lekcyjne. Cytowany przez telewizję Deutsche Welle samorządowiec Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej powiedział, że takie rozwiązanie odciążyłoby budżet jego miasta. Aktualnie miejscowość położona w landzie Badenii-Württembergi wydaje rocznie 4,5 miliona euro na utrzymanie porządku w przedszkolach, szkołach i innych budynkach użyteczności publicznej. Proponowane przez niego rozwiązanie miałoby ograniczyć koszty o około 250 000 euro rocznie. Arnold uważa sprzątanie sal lekcyjnych nie tylko za formę oszczędzania. Dodatkowo miałoby ono przywrócić wśród uczniów i nauczycieli poczucie odpowiedzialności za użytkowane przez nich miejsca. W przeszłości młodzi Niemcy mieli sami dbać o porządek w swoich szkołach. Propozycja chadeckiego samorządowca spotkała się z krytyką. Rady uczniowskie twierdzą, że wygospodarowanie dodatkowego czasu na ten cel byłoby niemożliwe, bo już w tej chwili programy szkolne są przeciążone. Przerwy między zajęciami służą z kolei do krótkiego odpoczynku. Związki zawodowe pracowników administracji publicznej zarzucają politykom wysuwanie coraz bardziej absurdalnych propozycji zamiast zapewnienia finansowania państwowym podmiotom. Pomysł burmistrza Schwäbisch Gmünd cieszy się poparciem ministra finansów Badenii-Württembergi Daniela Bajaza. Jego zdaniem sprzątanie szkół mogłoby pomóc w zachowaniu poczucia wspólnoty wśród mieszkańców landu. Holenderski producent chipów ASML krytykuje Komisję Europejską za nadmierne regulacje. Dyrektor finansowy firmy Roger Dassen uważa, że przepisy Unii Europejskiej zmuszają sektor technologiczny do przenoszenia się do Stanów Zjednoczonych. Przedstawiciel holenderskiego przedsiębiorstwa zabrał głos podczas konwencji partii Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny przygotowującej się w Eindhoven do wyborów parlamentarnych. Dassen w jej trakcie stwierdził, że wdrażanie sztucznej inteligencji w Europie jest utrudnione z powodu nadmiernych regulacji. Komisja Europejska miała zacząć skrupulatnie kontrolować AI jeszcze przed rozwinięciem się tej branży. Z tego powodu specjaliści zajmujący się sztuczną inteligencją przenoszą się do amerykańskiej Doliny Krzemowej, gdy tylko uda im się zarobić pierwsze większe pieniądze w Unii Europejskiej. Portal Politico uważa słowa dyrektora finansowego ASML za kolejne ostrzeżenie dla władz wspólnoty. Sama firma stara się wymusić na holenderskich politykach wstrzymanie wdrożenia regulacji narzucanych przez Unię Europejską. Jeszcze w lipcu wraz z prawie 50 innymi przedsiębiorstwami podpisała się pod listem do rządu Holandii. Jego sygnatariusze apelowali w nim o opóźnienie wdrożenia unijnych przepisów przynajmniej o 2 lata. ASML narzeka też na brak ochrony ze strony Unii Europejskiej w obliczu zaostrzającej się rywalizacji geopolitycznej. Niedawno Stany Zjednoczone starały się wymusić na firmie, aby nie eksportowała swoich chipów do Chińskiej Republiki Ludowej. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.